Właśnie mi przyszła książka, o której myślałam już bardzo długi czas, The Flavor Bible. To jest książka, która tłumaczy, jak działają połączenia smaków, co z czym łączyć, dlaczego ma to sens. Jest to po prostu Biblia, jeżeli chodzi o wszystkie smaki. Zabieram się za czytanie, jest tego sporo, ale nie umiem się doczekać. Wydaje mi się, że brakuje mi właśnie jakichś takich podstaw i myślę, że przez oglądanie filmów czy czytanie przypisów jakby też da się nauczyć. Jednak jest to moja pasja i chciałabym trochę bardziej się w to wgłębić, więc I'm so excited. To mam moje ciasto oliwne, które było w zamrażalniku. Dałam do mikrofalówki, jogurt grecki, bloody orange, prażone migdały, oliwa z oliwek. You will learn to explore the individual roles played by the 4 basic tastes: salty, sour, bitter, and sweet, and how to bring them into harmony. Brighten flavors through the use of acids, from vinegars to citrus juices to herbs to spices such as kaffir, lime, and sumac. And balance the physical, emotional, mental, and spiritual aspects of cooking and serving an extraordinary meal. Tak wygląda wiosenny obiad.
I'd rather be kind to myself. Uwaga, mini haul z targu farmerów. Dzisiaj jest niedziela wielkanocna. Pierwsza rzecz to z tej piekarni. Kupiłam chleb sezamowy tym razem, ponieważ już wszystkie były wyprzedane, a byłam o 9. Wygląda niesamowicie i mam pomysł, żeby ukroić kanapkę, stostować i z masłem migdałowym. Na to banan, cynamon, oliwa z oliwek, trochę soli, albo masło migdałowe i dżem jakiś. Połowę sobie zostawię, połowę pokroję i zamrożę. Następnie mam worek szpinaku młodego, chard, czyli botwinkę, do zrobienia sałatki. Teraz się robi coraz cieplej i coraz bardziej mam ochotę na takie wiosenne, letnie obiady. Jakieś białko, na przykład kurczak, albo tofu, albo tempeh, albo nie wiem, makaron i na to na bok zrobić taką sałatkę. Dużo cytryny, balsamico, to po prostu pokroić. Jak masz takie świeże produkty, nie trzeba dużo robić wokół tego. I ta botwinka jest przepiękna. To jest, wydaje mi się, że ta Rainbow. Oraz kupiłam pęczek jarmużu do robienia sałatek. Uwielbiam jarmuż z tahini, oliwa, czosnek suszony, pieprz. Tak mocno wmasować. Do tego na przykład biała fasola albo ciecierzyca. Można właśnie zrobić grzanki z tego chleba. Dzisiaj też zauważyłam nowe stoisko i albo to jest nowe i nigdy nie widziałam go wcześniej, albo nie wiem, przeoczyłam. Stoisko z bajglami. Wydaje mi się, że to są te bajgle na zakwasie. Tak wyglądają. Kupiłam jednego Everything Bagel. Więc tu jest sezam, mak, cebula, czosnek. Pachnie niesamowicie, a to jest sesame bagel. Tego mam ochotę właśnie zrobić na słodko. Albo nawet z jajkiem, ze szpinakiem. Wydaje mi się, że tego zrobię sobie na lunch teraz. I think I need that love. How do the flowers see still bloom? Why can I not bloom? If I let them outside, they'd be dead. Open? No? If I let them outside. She's back. Oh, do you have coffee? Tea. Oh, you want?
Jest 8:30 i weszłam sobie na moją aplikację ClassPass i zobaczyłam, że zwolniło się miejsce w jednym studiu, gdzie zawsze chciałam iść, ale zawsze są klasy zabukowane. Jest tak ciężko się dostać. Nazywa się Heated Room. Cieszysz się? To jest Hot Pilates, więc jestem mega ciekawa, bo nigdy nie byłam. Byłam na Hot Yoga, ale nie byłam na takim Hot Pilatesie. Okej, review Heated Room. Było bardzo dużo osób i mała przestrzeń, ale przepiękny był ten pokój. Jakby te lustra i to drewno i tak dalej, jakby przepięknie tam jest. Było mega ciepło, było to czuć, ale nie było to jakieś nieprzyjemne. Dostawało się ciężarki, gumy, taki blok. Ćwiczyło się jakby z tym wszystkim. Bardzo dużo było na macie tego samego, takiego powtarzalnego, że bardzo dużo jakby nogami, ale bez żadnego obciążenia. Zobaczymy, jak będę jutro się czuła, bo wydaje mi się, że to jest jakby najlepiej, ale nie był to jakiś taki trening, że omg, ale super, jakoś świetnie się nie czułam. Trochę miałam wrażenie, że tak nie wiedziałam, co się dzieje. Były szybkie zmiany, muzyka była spoko, czasami ta pani za bardzo krzyczała jakby przez muzykę. Myślę, że do tego na razie nie wrócę. Może spróbuję sobie jakiś inny Hot Pilates, ale było fajnie. Jestem mega przypocona. Wczoraj się kąpałam, wczoraj myłam włosy i dzisiaj znowu muszę umyć włosy. Hey Siri, give me benefits of Hot Pilates in Polish. In Polish, benefits of hot Pilates is Korzyści z gorącego pilatesu. Give me korzyści z gorącego pilatesu. in Polish, Christian give me cookie is Christian daj mi kao. Po cenie się pozbywamy się toksyn z naszego ciała i hormonu stresu. Lactic acid, stres hormon, który utrzymuje się w mięśniach. Pozwala rozluźnić mięśnie i poprawia elastyczność. Nie powinnam czytać jadąc samochodem. Jest dobre na krążenie, na pracę serca, na nasz układ odpornościowy i jest też dobrze na skórę, na cerę. Jest to jak cleansing, deep cleansing. Ogólnie to jest fajne na stres, żeby rozluźnić mięśnie, żeby, wiecie, ćwiczyć tak fajnie rozgrzanemu. Byłam raz na hot yoga, ale przez to, że ja nie jestem zbytnio porozciągana i zawsze miałam z tym problem, nawet jak tańczyłam, to mi mówili trenerzy, czy jak mieliśmy balet, że nie jestem zbytnio elastyczna, porozciągana. Więc jogę w grupie na ciepło nie za bardzo lubię. Muszę się wykąpać, mam terapię za godzinę. Uwaga, naszła mi ochota, żeby zrobić czekoladowy mini cake. Zaczęłam sobie zbierać w telefonie Creative File i tu mam wszystkie jakieś moje inspiracje na różne rzeczy, różne zdjęcia, filmy. I zobaczyłam, że Amy robiła chocolate chip cake, toasted coconut, salted caramel, toasted coconut, chocolate chip buttercream. I jakby ona dała, jest czekoladowe ciasto, później są płatki kokosa przytostowane, karmel. Ja zamiast karmelu użyję masło migdałowe i zabieram się teraz za krem, masło, cukier, puder. Dodam też trochę tego stostowanego kokosa. Dzisiaj miałam trudniejszą terapię, bo czułam, że przez teraz jakby ostatni czas, przez ten tydzień, tak, czułam, że dzieje się coś we mnie, że czułam się bardziej nieprzyjemnie niż przyjemnie, ale nie potrafiłam tego nazwać. Jakby cały czas nie wiedziałam co i nie chciałam po prostu poczuć tego. I ja już jakby widzę, to się powtarza i najważniejsze jest, bo też na terapii to, co często słyszę, że to jest ważne, żeby tak dostrzec, że ja to zauważam, że zyskuję tą świadomość i potrafię zauważyć, że nie pozwalam sobie odczuwać, to jest jakby powód do tego, żeby być jakby dumnym z siebie, ponieważ ja jeszcze zmagam się z tym, że cisnę się na przykład, jak powtarza mi się jakiś schemat, albo nie czuję jakichś rzeczy, uciekam od jakichś rzeczy, nie dzielę się jakimiś rzeczami, odcinam się od emocji, to mam takie Sara, wiesz, lepiej, wiesz, żeby przejść przez coś trudnego, to musisz to poczuć, a nie uciekać od tego. Też właśnie to jest taka duża część, że jak zauważam coś, co się powtarza, to tak potrafię być mega niemiła do siebie, że jak mogłeś nie zauważyć. Zyskałam teraz świadomość i teraz już jest jakby lepiej, ale moja terapeutka tak zupełnie gadałyśmy o czymś innym i tak zaczęła wymieniać różne po prostu emocje i różne rzeczy typu smutek, samotność, że jest się nieważnym, jakby mnóstwo rzeczy i nagle tak we mnie uderzyło i takie samotność. To jest to, od czego uciekam teraz. Samotność i taki brak zrozumienia i wiem, że nie trzeba mieć prawa, żeby się tak czuć, po prostu się tak czuję i wiem, że jestem w trudnej sytuacji, że jestem za granicą, nie mam jakiegoś dużego wsparcia, takiego emocjonalnego od bliskich i jakby
to jest okej, to jest też taka rzecz do zaakceptowania i jeszcze jakby uczę się nawigować te relacje i tak dalej i tak już jest o wiele lepiej, ale na terapii właśnie tak doszłam, że okej, że wiem, że no teraz uciekam od samotności i nie umiałam nawet tego jakby nazwać, ponieważ często mam tak z emocjami, że po prostu nie wiem, co czuję, że dzieje się coś we mnie, coś się dzieje, ale jak ktoś mnie zapyta, jak się czujesz, to nie potrafię powiedzieć. Nie przychodzi jeszcze do mnie tak naturalnie i wiem, że to jest też proces i jakby będzie to przychodziło naturalnie. Frustruję się ze sobą, że nie odczuwałam jakby rzeczy tak od razu, tylko muszę się zastanowić. Ale po konsultacji gadałam też dużo o złości, ponieważ zauważyłam, że nie tłumiesz mojej złości. Były takie sytuacje, które mnie bardzo zdenerwowały i poszłam do osób i powiedziałam, że hej, to mnie zdenerwowało i też na terapii o tym gadałyśmy, że już jakby czuję to i to jest właśnie takie powolne rozmrażanie uczuć w naszym życiu, które jest tak niesamowicie ważne i często z emocjami nic się nie da zrobić, po prostu są. Można się z sobą zaopiekować, można je nazwać, powiedzieć, zrobić cokolwiek się chce, żeby one przeszły, chociaż nawet nie chodzi o to, żeby cokolwiek robić, trzeba po prostu je poczuć. Możemy je robić, możemy pisać, możemy myśleć, jak się czujemy, ale jak nie poczujemy ich, to one nie odejdą, więc dzisiejszy dzień tak poświęcam trochę na to. Upiekłam ciasto, uznałam, że zrobię coś takiego przyjemnego dla siebie. Czuję się już lepiej i taka lżejsza. Zawsze jak zauważam, jak się czuję, jakby dlaczego, to tak zabieram się za ciasto, ukroję kawałek i wam pokażę. Przepis na ciasto jest w The Bake Book. Dałam na obie warstwy masło migdałowe, tak jak wam pokazywałam. Później ten przyrumieniony kokos, krem, masło, cukier puder, trochę dodałam olejku migdałowego, kokos i sól. I zastanawiałam, jak to fajnie ozdobić, ponieważ nie używałam żadnych owoców, więc stosowałam więcej płatków kokosa. I tutaj na brzeg dałam masło migdałowe i potarłam trochę gorzką czekoladę. Może jeszcze dodam trochę płatków soli. Zobaczcie. Nie wygląda może, wiecie, jakoś idealnie najpiękniej na świecie, bo tutaj jakby próbowałam wyrównać ten krem. Obcięłam też dzisiaj swoją grzywkę i zobaczymy, czy będę żałowała.